Kierownik budowy ci kazał tak stanąć? Czy sam Kierownik zdecydował? budowy Czy sam? kazał tak stanąć? Tak, kierownik budowy mi pozwolił tak stanąć. Ale co, to jest zakaz wjazdu, czy co? To przyjdzie taki szeryf, ty idź na policjanta, a jak już trzeba gonić terminy, to BHP wtedy siedzi sobie w biurze, je sobie obiadki, a ty możesz robić co. Słowem wstępu. Nagrałem i opublikowałem kilka filmów z tego miejsca, z okolic budowy przy ulicy Tomnickiej w Warszawie. No i potem po tych filmach, oprócz różnych kolejnych wydarzeń, pojawiło się też sporo pytań o to, czy to jest legalne, czy na pewno nikt tam nie miał zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. I to wszystko są informacje publicznie dostępne i każdy sobie może sprawdzić, czy odpowiednie zezwolenia, czy kontrole były prowadzone, czy udzielono tych zezwoleń. Na przykład sprawdziliśmy, czy od marca do sierpnia 2024, taki większy zakres, Urząd Dzielnicy, czyli zarządca tej drogi, udzielił zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym, na zajęcie pasa drogowego itd. Urząd odpowiada bardzo prosto. Od marca do sierpnia 2024 Urząd Dzielnicy jako zarządca drogi nie wydawał żadnych tego typu zezwoleń. Dalej, kwestia bezprawności działania, czyli czy kierowcy mogli się zatrzymywać betoniarkami tam, gdzie się zatrzymywali, czy wszystko było odpowiednio zorganizowane i zabezpieczone. Co nam potwierdza, czy to jest zgodne z prawem, czy bezprawne? Na przykład nałożenie mandatu lub ukaranie sprawcy. No więc sprawdziliśmy, jakim wynikiem zakończyły się interwencje Straży Miejskiej z dnia 26 marca 2024 roku. To był ten dzień, w którym betoniarki dookoła budowy jeździły w taki dziwny sposób. Były ustawione też i na terenie budowy, i na terenie drogi publicznej w poprzek, blokowały chodnik, blokowały jezdnię. No i odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, względem kierowców betoniarek czy pojazdów wyciągnięto konsekwencje, a raczej dano pouczenie i ostrzeżenie. Natomiast jeżeli chodzi o interwencję dotyczącą niedopełnienia obowiązku przez kierownika budowy w zakresie oznaczenia miejsca prowadzenia robót, co może zagrażać bezpieczeństwu, zakończyła się ona nałożeniem mandatu karnego. Warto też wspomnieć, że w sierpniu 2024 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę, podczas której wykazano szereg nieprawidłowości z zakresu BHP podczas wykonywania robót budowlanych i wydano zalecenia w celem wyeliminowania nieprawidłowości. Urząd uznał kontrolę za zasadną. No i tak, mieliśmy już mandaty, mieliśmy brak zezwoleń i kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. No i teraz pytanie, czy w takim razie od sierpnia do powiedzmy końca lutego wyciągnięto jakieś wnioski, wdrożono jakiś plan naprawczy i czy rzeczywiście sytuacja się poprawiła? To chciałbym pokazać w tym filmie, który teraz zobaczycie. Od razu mówię, zapytaliśmy zarządcę drogi, czy w okresie od sierpnia 2024 do końca lutego 2025 wydawał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego itd. Wydana została jedna decyzja na zajęcie pasa drogowego w dniach 16 grudnia do 18 grudnia w celu budowy przyłącza kanalizacyjnego i jeszcze jedna decyzja na umieszczenie tego przyłącza na okres od 19 do 31 grudnia. To, co zobaczycie, nie miało miejsca w ogóle w tym przedziale czasowym wskazanym przez urząd, czyli wszystkie wydarzenia nie odbywały się w zgodzie z wydanymi pozwoleniami lub tych pozwoleń po prostu na zajęcie pasa drogowego nie wydano do tych prac, które za chwilę zobaczycie.
Dzień dobry. Nic. Dlaczego pan nas nagrywa? No tak sobie. Ale nie ma takiej. Jest taka opcja. Nie ma, no, Pana. nie ma takiego. A co robicie tutaj? Słucham cię. Dobrze. No to co? Tak. No i co? Ale nagrywał mnie pan. No tak, ale to tak hobbystycznie. A dla kogo? Ja jestem fanem po prostu różnych prawników. Niemożliwe. No naprawdę. Widział pan takie różne, nie wiem, kanały tematyczne na YouTubie, nie wiem, w stylu... Pokażę mi pan. Można? Co? Tak? No to pana kanały. Ale nie, to Szkołę akurat szkoły? wie pan, ja to nie mam takiej działalności, żeby się zajmować zawodowo. Więc pana znajdę później wreszcie do... Ja nie jestem anonimowy. Tak? A kim pan jest? To pan Ja powie. nazywam się Maksym Czesny. Tak? Patrzeć go, Może pan sobie my zapisać. będziemy ciągnąć za przód, a ty może jakoś go tam będziesz bujać. Nie wiem, czy pan wygoogla. Ładnie na głowę. A co to są za... To jest wodne? A, dobra. No i tyle. Miłego popołudnia. Widocznie panu podpadli. Co podpadło? No nie może. Nie tam, podpadło. Każdy ma swoją robotę do zrobienia. No jest chyba pora, jak dzieci wracają ze szkoły. Tam kiedyś moja żona coś wspominała o dzieciach wracających tą trasą ze szkoły. Bo to, co tu się dzieje, proszę pana, ja nie wiem, czy mamy mają wyobraźnię, ale tędy chodzą dzieci codziennie, bo tam jest szkoła i lato w mieście. Jeżdżą też na rowerach, a wydaje mi się, że to jest dosyć niebezpieczna sytuacja. No to są tutaj dzieci, wracają tędy. To nie jest tak, że to jest wymyślona historia. Także fajnie, gdyby ten przejazd był zawsze całkowicie bezpieczny. Dzień dobry, chciałbym zgłosić pojazdy zastawiające chodnik przy ulicy Tomnickiej 5B w Warszawie. Elegancko, leciutki samochodzik. Parkowanko na chodniku. Mniej niż 10 metrów od skrzyżowania. Do jakiejś telewizji? No a jak? A z jakiego powodu? No z takiego, że zablokowaliście chodnik. Co zablokowałem? Chodnik. Chodnik? No. A teraz mi wytłumacz, a jak chałupę tobie wybudowali, to jak tobie chałupę wybudowali? No nie wiem. Właśnie o to chodzi, że ty nie jesteś świadomy tego, że jeżeli coś ma się pobudować, to kto ma ty przyjechać, żeby odebrać coś ciężkiego? No nie wiem, a jak zgodnie z prawem trzeba to zrobić? Wiesz jak Zgodnie to z zrobić? prawem? No, Zgodnie z prawem to ja nie powinienem wjechać na ten chodnik. dokładnie. A wiesz jakie jest prawo teraz? No, Że ten chodnik jest wymieniany. Wiedziałeś o tym? no Czy dobra. też o tym nie wiedziałeś? Nie wiedziałeś, bo się nie zapytałeś. Spółka, która odpowiada za inwestycje, będzie rewitalizować chodniki okalające inwestycje. Tak. Wiem o tym. No, No, to czemu? a jak mogę teraz przejść tym chodnikiem? A przecież masz znak, że nie możesz. Jaki to jest znak? No znak, żeby proszę uważać. że Ten to jest słupek? pracę. A wiecie jakie powinno być oznakowanie? A wiesz, jakie powinno być oznaczenie? Wiesz, że powin- być 3 metry od tego samochodu. Gdzie tak jest napisane?
A to mówisz, że... Nie mogę wiesz, tu że to jest wejść? napisane? Nie mogę tu wejść? Nie możesz tu wejść. Czemu? Bo jest tutaj maszyna stoi, nie widzisz? Że tu jest praca w tym momencie? No a to jest publiczny chodnik. To nie jest teren budowy, to jest publiczny chodnik. Publiczny chodnik. Tam masz teren budowy, o tam możesz wjechać. Tam mogę wjechać. No. To ja nie wiem, jak ty sobie to wyobrażasz, gościu, jeżeli dajmy Na środku ktoś się jezdni buduje, stajesz. Dajmy na to tutaj No. sąsiad będzie chciał się pobudować. Na środku. To u ciebie sąsiad będzie chciał się pobudować. To ty tu idziesz do sąsiada, ty sąsiad, nie możesz się tu budować, bo mi k***a tu będziesz wjeżdżał. Nie, możesz. Możesz? Możesz. Możesz czy nie możesz? A jak to zrobić, żeby można było? Wiesz jak to zrobić? No jak to zrobić, żeby można było? Stajesz na jezdni, a wiesz co trzeba zrobić, żeby stanąć na jezdni? No. No trzeba wystąpić o zajęcie pasa drogowego na przykład, nie? No, Czy nie trzeba? no trzeba, no. W urzędzie. Dobra. Dostajesz. Teraz weź zadzwoń na policję. Po co? No zadzwoń na policję. Nic z tym nie Niech zrobią. przyjedzie tu policja. Właśnie, to ty teraz masz pretensje do ludzi, że robią bezprawie, tak? Tak zwane. A robicie bezprawie? A ja nie wiem, czy ja robię bezprawie. Nie Jestem wiesz? tylko kierowcą. Tak? Tak. Czyli robisz, bo nie wolno ci tu stanąć. A Powiedziałeś czemu tak. nie może mi tu stanąć? Na chodniku. A kto mi zabronił? Prawo o ruchu drogowym. Ale prawo ruchu drogowego w tym momencie mnie nie dotyczy. Dlaczego? Bo jeżeli tu przyjechałem, to muszę tu jakoś zrobić robotę. No, to W musisz tym wjechać momencie. na działkę. To nawet jeżeli by ty policja przyjechała, No. to policja mi też nic nie zrobi. Nie zrobi? Dlaczego mi nic nie zrobi? No. Bo jakie masz inne wyjście, żeby tego kurwa ty nie zablokujesz? No zająć pas drogowy, zablokować Ale drogę. zablokuje pas drogowy, to znowu przyjdzie taki kretyn jak ty No. i powie, kurwa panie, zablokowaliście pas drogowy. Nie no, oznakowanie A się teraz robi. pierwszy przyjdzie, taki kolejny, powie panie, kurwa, zablokowali mi chodnik. Chuj, że po drugiej stronie ma chodnik, nie zablokowali mi chodnik. I co? Nie, ale wtedy występujesz... Powiedz mi, chłopie, No, jaką ty szkołę skończyłeś? różne. No, ale jaką? Z zawodu jestem dyrektorem. Dyrektorem jesteś z zawodu. Tak. Z zawodu dyrektorem. Z zawodu, Z no. zawodu dyrektorem. A same dyrektory ty chodzą. Same. No, jaką szkołę skończyłeś, pytam się? No, licencjat mam. Licencjat masz. No, I powiedz mi, na tym licencjacie nie uczą was normalnego takiego myślenia? uczą. Uczą? Tak, dlatego wiem, jak się wykonuje takie prace zgodnie z prawem. A twój szef... A macie tu, macie tu kierownika budowy? Takie rzeczy, że Kierownik budowy ci kazał tak stanąć? Ty sam kierownik zdecydował. budowy Ty sam. kazał tak stanąć? Tak, kierownik budowy mi pozwolił tak stanąć, bo powiedzieli, że będą robić chodnik. Więc mogę wjechać na ten chodnik, żeby... Czyli możesz go zablokować teraz. Mogę go zablokować. Tak ci powiedział kierownik budowy. A czemu nie mogę go zablokować? Ale tak ci powiedział? Ale czemu go nie mogę zablokować? Bo prawo o ruchu drogowym ci nie pozwala. Ja pierdolę, zadzwoń na policję. Ale już Niech dzwoni... przyjedzie tu policja. Ale dzwoniłem. Niech policja i powie, że ja tu nie mogę... Ale ja wstać. dzwoniłem, oni mają No to to w czemu nie dupie. mogę tu przyjechać? W dupie to mają. Czyli tak jak widzę, no to ruch jest drożny, tak? No stoją na zakazie, no ale jest przejazd z tego. W dupie to mają. No właśnie, to przyjdzie taki szeryf, ty idź na policjanta i wtedy będziesz jeździł i będziesz... Nie taki- opłaca się. Nie opłaca się. Nie opłaca. No lepiej To ci być się opłaca takie rzeczy z robić? zawodu dyrektorem być lepiej, nie? Ci powiem, że z zawodu to lepiej być normalnym człowiekiem, a nie wiesz, takim, żeby chodzić i konfidenci, bo takie wiesz, zachowanie jest konfidencyjne. Bo nie wiem, czy zazdrościsz w tym momencie ludziom, że mają pracę i mają zyski, Nie. że coś robią? Zupełnie mnie to nie interesuje. Nie interesuje cię, a stoisz tak już. Bo mnie nie interesuje po co... Teraz pokaż mi. Tak, teraz będę tu wjeżdżał. No. Teraz będę tu wjeżdżał. Będziesz tam wjeżdżał? Tak, będę tu wjeżdżał. No. Chodź mi pokażesz. Chodź tutaj, Wisłanie. No. Pokaż mi, jak byś odebrał tamten kontener. Jak odebrać co? No, jak odebrać tamten Tam kontener? sobie zooma. O. Tam ten kontener. 20 metrów stąd. No. Kurde, nie wiem, trzeba go jakoś przytachać, nie? No a jak to się da? No nie wiem, a jak to normalnie się robi? Bo ja nie znam się na tachaniu kontenerów. No przecież ty wiesz wszystko. Ty Nie, wiesz właśnie, o ruchu nie, drogowym, właśnie o tym, że tutaj, ty jesteś kierowcą no i patrz, ciężarówki teraz wjadę, i wiesz jak to tu zrobić. teraz wjadę, tak? No. I jak ja go teraz wezmę, żeby go kurwa przenieść, nie wiem, którędy, żeby go na siebie założyć. No nie wiem, a jak to się robi? Nie wiem. Ale to jak to się robi? Ty Wiesz jesteś czego? specjalistą od wożenia kontenerów, tak? Nie. A od Ja czego? nie jestem specjalistą. A od czego? Ja jestem od wszystkiego. O- Jestem tylko od kontenera. Jesteś operatorem tego dźwigu i tego pojazdu. A co to jest? Co to jest? HDS. O, blisko, O! blisko, blisko. No, Co to jest? co to jest? O. Ja- Co to jest? Ja też tak chodzę, nagrywam, bo się uczę cały czas. Uczę się. Żuraw drogowy. Żuraw drogowy. O. Co, chodziłem raz w telewizji znowu? Znowu? A byliście już? Ale był. Gdzie?
Nie wiem, czy ty, czy nie ty. Ja kiedyś ty stałem na tym skrzyżowaniu, też mnie nagrywamy. Jak taki samochodem podjechał, co nie chciał odjechać. Niech pan nie będzie kawałek chama, no. Pan jak ważył 20 ton. Panie, zachowuje się pan jak cham, no. Ja się zachowuję jak tonę, ham? Tonę 500 i pan już robisz kurde problem. To ja byłem. I znowu się spotkaliśmy. Kurwa. I patrz, i wtedy zablokowałem drogę, nie stawałem na chodniku. Bo Pod... powiedziałem, że nie... Stałeś, podpory stały na chodniku, normalnie. No, Ja mogę postawić podpory na chodniku. Samochodem nie mogę na chodnik. nie Samochodem możesz. Nie możesz wjechać na chodnik. Nawet osobowym wtedy do mnie mówiłeś, że nie można wjechać na chodnik. Nie To można. czemu nie idziesz, kurwa, nie podpiąć tego, nie podpiąć tamtego, kolejnego, sąsiada nie podpiąć? Sąsiada? No nie wiem, no bo pewnie gdzieś tu mieszkasz w okolicy. No, w Ursusie. No to Niedaleko. czemu sąsiada nie podpiąć? Dole, jak będzie źle stał, to pod dole. Na spokojnie. Już się wstydzi, jak takie rzeczy mówisz, naprawdę. A już po robocie? Kto? Wy. Nie, no dopiero wjeżdżam. I tam będziesz wjeżdżał? No nie, zaraz zobaczysz, nagrywam. Zobaczysz, co się będzie działo, bo to teraz zablokuje całą drogę. Teraz będzie zablokowane. Dobra. Ale powiedz mi, zadowolony byś był, jeżeli by ty cały czas było zamknięte? Nie, to nie jest kwestia zadowolenia. To jest kwestia bezpieczeństwa, BHP, rozumiesz? No ale to nie rozumiem. Nie Słuchaj, jak idziesz na magazyn, zobacz, masz buty z noskami? Nie. A powinieneś? Dobra, nieważne. Dobra, Powinienem czy nie powinienem? dobra. Jak No właśnie. dobra, to inaczej. Jak idziesz na magazyn, to musisz mieć kask i buty z noskami. Czy to jest wygodne? Nie jest. Czy to się robi z jakichś powodów? Tak. Nie musisz mieć. No zależy jaki magazyn, tak? Nawet każdy magazyn nie musisz mieć. Chodzi o to, że Oni każą, ty jak chcesz to założyć, jak nie, to jest twoja sprawa, możesz w klapkach tam wejść. Jak ci się stanie krzywda, BHP przyjedzie, tak, nie będzie obciążała Dokładnie. firmy, tylko ciebie. dokładnie. Więc- I teraz jak No. ktoś tu wejdzie No. i będzie nad nim latał, nie wiem, łańcuch z hakiem, tak? Bo tak już tu było. Widziałeś inne nagrania, to no. widziałeś pewnie. Nie widziałem, Nie? mi tylko wysłaj te jedno nagranie. No to normalnie latały tutaj haki nad tym. No. I policja czemu tu nie przyjeżdża? No bo się nie znają na tym. Jak się nie znają? Nie znają się na tym. Byli już przecież raz, do betoniarek byli. No i co, 4 było. i co zrobili? I jajco. Oni nic nie zrobią, to ty swoimi takimi rzeczami też nic nie zrobisz. No ale nie próbował przynajmniej. To jest takie, Będę naświetlał problem, wiesz, tego nie zmieni. nie? Jeszcze w takich miejscach jak to, bo to jest to, a znajdź taką działkę i wybuduje taką chałupę, no to kurwa wiadomo, że nie ma miejsca. No tu już wszędzie są chałupy, teraz jak ty masz się pobudować, to jest problem, bo wszędzie jest 2,5 ton. Ale to jest tylko dlatego, Nawet ja ty wjechać nie powinienem. tylko Wiedziałeś? tylko- Nie ma tu jak? dojazdu, z każdej strony mam zakaz wjazdu. Wiedziałeś o dla tym? ciężarówek? Tak. Z każdej strony w takich okolicach. Nawet na do ciebie na Ursów nie mogę wjechać. No. Tylko na te fabryki mogę dojechać. No. A czemu jeżdżę gdzie chcę? A to C16 ci nie pozwala tu wjechać? Nic ci nie pozwala. Przez 16 pozwala ci na 16 ton. No, a A to tu jest dajmy na to 10. W tych okolicach. Dycha jest. tak? Czemu ja nie mogę wjechać? No nie wiem. Czemu policja jak mnie zatrzyma? Ale to trzeba mniejsze domki budować chyba, nie? Nic nie zmieni. U. No i to jest teraz kolejna. Tak, drogę zablokowały, boki zablokowały. A ja teraz będę prowokował. No, A ja będę tym prowokatorem teraz. Zobacz. a teraz ty byś ty stał I i trzymał. No stój pilnuj. Stój pilnuj.
O kurde. Czyli bez kasków. Pan powiedział wcześniej, że raczej nie ma nosków w butach. Tak się robi pod dźwigiem na budowie. O. Bez kasku, bez nosków. Pod dźwigiem. Tam z czym problem? Chyba mnie nie puszcza. Nie mam problemu żadnego. Ale co, to jest zakaz jazdy, czy co? Nie wiem. To dlaczego pan stoi, nie mogę przejść? Gdzie stoję? Już wyjeżdżam, przejedziecie, bo tutaj nie dogadać chyba, nie dogadać. Ja tylko na chodniczku sobie stoję, proszę pana. Ale patrz, stanąłbyś tu, też stoisz na chodniku. A tu jest nierówno, no zaś Co? od tego jeżdżenia jak się porobiło. Wie pan, ludzie to... Nic nie słyszę, strasznie głośno jest, wie pan? Proszę. No i jak ładnie. Ojej, to jest jazda wzdłuż po chodniku. A, jeszcze zapomniałem. Teren budowy obowiązuje nakaz używania kasków, kamizelek, obuwia, rękawic. Już? Co? Tak, ale tak do końca już. Nie będziecie w poprzek stawać, nie? Poprzek? No, Znaczy jak? no tak, jak przed chwilą. Nie. Tak już wystarczy, nie? Tak musiałem stanąć, bo nie miałem innego wyjścia. A podpory tylko tyle wyjeżdżają? A macie na maksa wystawić? Nie, bo nie przejadą. No widzisz. Nie bądźmy tacy. A PHP? Jakie? No PHP powinien się rozłożyć cały. Tak? Jak? No cały musi się rozstawić. W sensie zawsze muszą być do końca? Czyli teraz nie wolno, tak? Nie wolno. Człowiek się zawsze czegoś nauczy, nie? Nawet na budowie. PHP kiedyś to im przyjechał. Też byłem tak wystawiony. Ja mówię tej pani pokażę, jak mam inaczej myśleć, żebym sięgnął po towar, który wy chcecie, żebym ja zabrał. Nie da się inaczej. No nie A da ona się. już mi, wiesz, prawi morały, że ja źle stanąłem. Nie mam innego wyjścia. PHP jest wtedy, kiedy Kiedy jest kontrola. Nie, PHP jest wtedy, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, nie trzeba gonić terminów i tak dalej. A jak już trzeba gonić terminy, to PHP wtedy siedzi sobie w biurze, je sobie obiadki, a ty możesz robić co chcesz. Ej! Źle założyłeś łańcuch! Mi nie przeszkadza co robisz, rób co chcesz, tylko moim zdaniem to co robisz to jest głupota. A wiesz, że nie możesz ty stać? Mogę. Nie możesz. Czemu nie? Przy maszynie BHP twoje, No. nawet jak, dajmy na to, dam ci taki przykład, dajmy na to jest wypadek na drodze, tak? Jak ktoś ma, dajmy na to, wpadł do rowu dużym samochodem i przyjeżdża ci jakiś dźwig, żuraw inny, żeby mu pomóc.
No. To w tym momencie ty jesteś za tym, żeby on mu pomógł? Czy jesteś za tym, panie kurwa, ale tu już trzeba zablokować to wszystko, trzeba tak ochronić, żeby ludzie nie chodzili. Nie no, jeżeli są pojazdy... Ratujesz życie, czy kurwa... Pojazdy... takie- Nie, no to jest stan wyższej konieczności. O, bardzo ładnie. Jest to ujęte w przepisach, proszę pana. Tak? Tak, Ja to się nie znam na przepisy. no widzę właśnie.